Ulga na robotyzację to ogromna szansa dla polskich przedsiębiorstw. Od naszego ostatniego webinaru dotyczącego tej właśnie ulgi minęło już prawie 9 miesięcy, dlatego że dzisiaj ponownie zaprosiliśmy eksperta z firmy EY, Lucynę Bluszcz, która przeanalizuje i przedstawi najnowsze interpretacje dotyczące tej właśnie ulgi. Dzień dobry, nazywam się Lucyna Bluszcz, jestem menedżerem w dziale doradztwa podatkowego EY. Spotykam się z Państwem kolejny raz. Podczas naszego pierwszego webinarium opowiedzieliśmy o ogólnych założeniach ulgi na robotyzację i nakreśliliśmy kilka obszarów, które będą musiały być sprecyzowane przez organy w praktyce. Dzisiaj wracamy z tym, żeby Państwu przedstawić najnowszą praktykę organów podatkowych, która się pojawiła w trakcie tych kilku miesięcy. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałam przedstawić ogólne założenia ulgi na robotyzację. Ulga na robotyzację dotyczy robotów przemysłowych, maszyn oraz urządzeń funkcjonalnie z nimi związanych. Dotyczy także licencji na oprogramowanie do robotów oraz szkoleń koniecznych do ich wdrożenia. Samo rozliczenie polega na tym, że mogą Państwo zwiększyć odpisy amortyzacyjne o 50% w rachunku podatkowym, czyli rozpoznają Państwo dodatkowy koszt uzyskania przychodu w wysokości 50% odpisu amortyzacyjnego, co oznacza finalnie niższy podatek do zapłacenia w zakresie CIT. Kolejnymi ważnymi obszarami dotyczącymi ulgi na robotyzację jest to, że nie łączy się ona z inwestycjami prowadzonymi w specjalnych strefach ekonomicznych lub w polskiej strefie inwestycji. Są to osobne zwolnienia podatkowe. Tutaj już ulga nie dubluje się z tymi instrumentami. Ulga będzie też obowiązywała do 2026 roku. A teraz przechodzimy do części, na którą Państwo na pewno najbardziej czekają, czyli podsumowania pytań podatników i odpowiedzi organów podatkowych, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich miesięcy. Jednym z najbardziej interesujących zagadnień dotyczących ulgi na robotyzację było to, czy ona będzie miała zastosowanie także do inwestycji, które miały miejsce przed wejściem w życie ulgi na robotyzację, czyli na przestrzeni poprzednich lat, a są dalej amortyzowane podatkowo. I tutaj mamy pozytywną odpowiedź ze strony organów podatkowych, które w dwóch interpretacjach indywidualnych potwierdziły, że od 2022 roku podatnicy, którzy dalej amortyzują wcześniej dokonane inwestycje w robotyzację, mogą skorzystać z ulgi na robotyzację, czyli te odpisy amortyzacyjne od 2022 roku na potrzeby podatkowe mogą zwiększać o 50%. Kolejne pytanie podatników dotyczyło możliwości rozpoznania ulgi na robotyzację w stosunku do inwestycji, co do których zaliczka została wpłacona przed wejściem w życie ulgi na robotyzację. Tutaj organy potwierdziły, że moment zapłaty zaliczki nie ma znaczenia. Od odpisów amortyzacyjnych od robotów wykonywanych od 2022 roku można zastosować ulgę na robotyzację. Kolejne pytanie stawiane przez podatników dotyczyło systemów informatycznych często towarzyszących wdrożeniom robotów przemysłowych. Są to przede wszystkim systemy klasy APS i MES. Te systemy są zazwyczaj zintegrowane z systemem klasy ERP, natomiast są od tego systemu odrębne i często motywowane tym, że przedsiębiorstwo prowadzi wdrożenie robota. Tutaj organy potwierdziły, że takie systemy jednak nie mogą być objęte ulgą na robotyzację, więc jeśli chodzi o ten obszar oprogramowania, chodzi tutaj tylko i wyłącznie o oprogramowanie co do samego robota, a nie systemy towarzyszące. Natomiast w tej samej interpretacji indywidualnej
organy potwierdziły, że linia pakująca suplementy medyczne spełnia definicję robota z ustawy o CIT i podlega uldze na robotyzację. Dodatkowo podatnicy pytali także o konkretne przykłady zastosowania ulgi na robotyzację, czyli czy konkretne maszyny kwalifikują się do takiej ulgi. I tutaj z ciekawych przykładów do ulgi został zakwalifikowany i potwierdzony przez organy wózek typu autopilot do obsługi magazynu, a także automatyczny system transportu kontenerów, właściwie od samego początku tego systemu do końca, łącznie z elementami mycia tych kontenerów. Także interpretacja ta potwierdza, że na wdrożenie ulgi na robotyzację tutaj trzeba patrzeć funkcjonalnie od samego początku linii zrobotyzowanej do końca. Dziękuję bardzo. Tak w skrócie prezentuje się ostatnia praktyka organów podatkowych. Natomiast rozliczenie CIT dla większości podatników nastąpi dopiero w marcu 2023, więc myślę, że można się spodziewać kolejnych interpretacji indywidualnych. Oczywiście z ciekawymi aktualizacjami będziemy do Państwa wracać i informować w kolejnych odsłonach naszego webinarium i w naszych informacjach w mediach społecznościowych. Dziękuję. Dziękujemy naszemu ekspertowi za tak obszerne wyjaśnienia. Mam nadzieję, że Lucyna rozwiała wszelkie Wasze wątpliwości. Zapraszam na nasz kanał YouTube, gdzie można zobaczyć nasz styczniowy, obszerny, ponadgodzinny webinar traktujący o uldze na robotyzację. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. Industrial intelligence.